freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj przeniesiemy się na szybko na 3.0.25, ponieważ tam chłopaki toczą bardzo fajne kiewiki. Ta część jakby odcinka tutaj, co nagrywam, będzie dodana do rozmowy ogólnie z królem 3.0.25, którą dzisiaj też będziemy nagrywać, więc to będzie wszystko jakby tak połączone w jednym, więc też się nie zdziwcie. Tutaj widzę, że mamy jakieś walki. Zaraz mniej więcej wam coś opowiem, co tam się dowiedziałem od chłopaków. Tylko mamy walki po tej stronie, czyli u góry walczą, a chłopaki są tutaj. Tak, mamy sojusz 3.0.25. Ogólnie z tego, co wczoraj rozmawiałem z Tiberiusem i z Staczką, to naprawdę tutaj im bardzo fajnie idzie, bo no, o, tutaj co mamy? Okej, bijemy barbarzyńców, myślałem, że coś fajnego. Ogólnie jak wczoraj z nimi rozmawiałem, tutaj wychodzi na to, że oni tutaj, mamy pierwsze walki, że oni tutaj wczoraj bardzo zerowali, bardzo ich cisnęli po przejęciu przełęczy, ale przypuszczam, że więcej informacji da nam Taczka, jak będziemy mieli tutaj zaraz dograny do tego odcinka, dograłem po prostu z nim wywiad. Więc wiem, że tutaj całą tą strefę chłopaki tutaj no zerowali miasta i dużo wiem, że kapeków tam mogli naczaskać, więc no przypuszczam, że więcej informacji będziemy mieli. Miałem też parę takich raportów, poczekajcie, bo Tyber mi chyba wysyłał te raporty. Poczekajcie. Tyber, tyś mi to wysyłał. Tyber mi to wysyłał, tylko nie pamiętam. I teraz widzicie, mam pełno tych... Tutaj pełno rzeczy, gdzie ludzie wypisują do mnie. Tyber, gdzie ty mi to wysłałeś? Nie, to albo Taczka mi to wysyłał? O jest, Taczka mi wysyłał. Tak, to było, widzicie, oni to już grali, środa, czwartek mieli, ja nie miałem po prostu jak nawet zobaczyć, ale możemy zobaczyć sobie jeden raport. Tutaj naprawdę ładny. Z rally. Chyba wyzerowanie jednego z gości. Więc naprawdę piękny raport. Ładnie to wyglądało. Pakal z Haraldem u Taczkinsa. I tu czemu to się zawsze tak zwija? O, i tutaj mamy jeszcze drugi, co Taczka nam wysyłał. Też chyba podobny, albo to jest ten sam? Dwa mi taki sam wysyłał? Możliwe. No ale tutaj ogólnie wiemy, że oni to bardzo dużo walczyli po tej strefie. No i jest szansa na to, jak wczoraj z nimi rozmawiałem, że 3.0.25 zdobędzie gwiazdkę. Jeżeli by zdobyli gwiazdkę, bo mają tutaj też fajnych, dobrych sojuszników z tego, co widziałem, też im to naprawdę pewnie sprzyja, bo tutaj widziałem królestwa właśnie 2, chyba 1, 4, 9, tak? Mogę się mylić? Nie, czekajcie. 1, 1, 6, 7, 2, 1, 4, 9, tak, więc no bardzo fajne królestwa. Tutaj widać, że będzie potencjał. No pytanie, jak to tam będzie w środku. Przypuszczam, że DKP zdecyduje i tutaj będą zamykać, jakby tak powiedzieć, większość tych kurde królestw. Ale przypuszczam, że znowu to królestwo ognia 1,570 może nie odpuścić gwiazdy, bo znam takie królestwa, które są po prostu ciężkie. Więc no zobaczymy. No ja mam nadzieję, że tu chłopakom naprawdę dobrze pójdzie i dadzą radę, ale więcej informacji będziecie mieli tutaj za chwilkę, jak będziemy mieli rozmowę z Taczką, więc do zobaczenia i czekajcie na kontynuację. Będziemy zaraz to dogrywać. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na królestwie 3.0.25, gdzie chłopaki tutaj walczą lub też już powalczyli też, można tak powiedzieć, że oni tutaj swoje już dużo zrobili. Gdzie toczy się kiewiki i jest ze mną Taczka. Siema Taczka.
Witam serdecznie. Zaprosiłem Taczkę, żeby nam trochę opowiedział, jak to KVK wygląda, bo wczoraj nie miałem przyjemności, jakby tak powiedzieć, wszystkiego poskładać i też nagrywać przedwczoraj, ogólnie w tygodniu, bo wy od czwartku chyba walczycie, nie? Kurczę, od 15 maja. Czy środa, czwarta, jakoś tak, no, więc Tak, już od tak. 15, tak. od 15 maja walki Tak. mamy już. Czy 2 dni. Jutro otwiera się Kingsland i walki się jeszcze nie skończyły. Jeszcze nie skończyły, no ale widziałem tutaj, bo wysłałeś mi raporty w filmiku, którym będziecie mieli po naszej rozmowie, będziecie mieli, czy filmiku, który będziecie mieli przed naszą rozmową pokazane, który tam nagrałem przed. Tam właśnie były raporty, które Taczka mi wysłał. Ogólnie z tego tutaj, no nie wiem, może opisz mi najpierw nam, Taczka, jak to wygląda u was z koalicją, w sensie jakie królestwa, w jakich są częściach i przeciwko komu walczycie, żeby tutaj nasi widzowie też wiedzieli, z czym to się wszystko je, żeby też wiedzieli, jak wejdziecie w Kingslandy, na kogo mają zwracać uwagę oczywiście, prawda, bo ja tutaj mniej więcej wiem już, jak to wygląda, ale fajnie, żebyś tutaj też opisał tą lewą, prawą stronę, lewy górny róg, prawy górny róg, kto z kim jest, na pewno tutaj No to- widzę, by chcieli, no. Że tak powiem tak, no to w naszym przypadku lewy górny róg to jest nasz przeciwnik, Mhm, czyli kamp ognia. mhm, Najsilniejszy kamp z całego tutaj naszego KVK. mhm, Prawy górny narożnik to jest kamp ziemi, to mhm, jest nasz sojusznik. mhm, Lewy dolny róg to jest kamp wody, nasz przeciwnik. mhm, No i prawy dolny róg wiatr, czyli nasza koalicja, nasz kamp. mhm, Co mogę powiedzieć dokładnie? Żebym tu żadnego babola nie strzelił, sobie poczytam. mhm, Nasz, że tak powiem, królestwami po prostu będę wymienił. 2149 mhm, to jest królestwo, które jest z nami mhm, w kampie wiatru. mhm, Potem mamy królestwo 2627, to są mhm, liderzy koalicji. mhm, Następnie mamy królestwo 1667, też Mhm. bardzo mocne, można Mhm. powiedzieć. mhm, I to by było na tyle, tak? Dobrze mhm. mówię? Tak, no wymieniłeś te To swoje, było- wasze ten. Tak, no i co mogę powiedzieć? No, bardzo dobrze układany jest plan przez nasz kamp. Wszystko ładnie mają za każdym razem rozrysowane. Żadnych baboli praktycznie u nas nie ma, że jakieś problemy czy coś. Wszystko fajnie się ze sobą skleja. Mhm. Terytorium ładnie poukładane, także no co tu dużo mówić. No tylko walczyć, no podejrzewam, że i tak walki się już dzisiaj nie skończą, że będziemy się bić do samego otwarcia Kingsland jeszcze w środku, Mhm. ale na ten moment dosyć fajnie to wygląda. Mhm. Powiem tak, jak się otworzyły pasy siódemki, No. to nagrodę za przejęcie dostaliśmy my, ale dziwnym trafem chyba poszedł Swarm po prostu ze strony wody i przełęcz nagle była ich. No i tak trwało to jakiś czas. No zresztą raport dostałeś z jednego z Rayleigh. Tak. Aż w końcu zrobiliśmy to tak, że poszły 3 Rayleigh. Mhm. 3 Rayleigh poszły, przełęcz nasza i powiem tak, królestwa, które są w kampie wody, wydaje mi się, że no nie wiem, mogą się, może to dziwnie zabrzmi, ale mogą się rozpaść. Mhm. My w przeciągu, na przykład w dniu wczorajszym, w przeciągu 2-3 godzin, nie chcę tu, żebym koloryzował, ale wyzerowaliśmy około 100 miast. Mhm. I to tak doszczętnie. To jeden z raportów, czy tam 2, bo chyba tobie wysłałem, Mhm. z tego zerowania, ale multum kont było zerowane. Był taki moment, że jak wchodziliśmy w ikonkę sojuszu, Mhm. to w ikonce wojna było 27 mobilizacji. 27 mobilizacji leciało na miasta.
I Mhm. cały czas, raz, że konta były zerowane miasta, Rozumiem, no. na dodatek była też walka przy pasie i co chwilę odpychanie. No i doszliśmy do takiego momentu w dniu wczorajszym, tak dobrze mówię, nie chcę skłamać, żeby po prostu, żebym nie mylił dni, bo już za dużo tej walki, już człowiek się trochę mota, Mhm. ale był taki moment, że kamp ognia dosyć mocno nacierał na kamp ziemi. Mhm. No i Rozumiem. wtedy doszło do sytuacji, że dwa królestwa z naszego kampu poszły pomóc ziemi. Jak sobie przejedziesz, to zobaczysz, że mamy pas przejęty Tak. i forteca JP-49 jest postawiona. To jest z naszej koalicji. No i po prostu no, poszli pomóc. No i odparli to, tak jak przyuważysz. Nie wiem, Czekaj, czy teraz JP44 gdzie jest? JP-49 to 49. już jest na terytorium ziemi. Ziemi. A, czekaj. Tak, forteca koło 93 VT. Tak jak masz 10, czyli... tak jak masz pas siódemkę, No. tak troszeczkę w prawo, jakbyś zjechał. A, no jest, no jest, JP49, no macie, no. Tak, i tam są, to jest z naszego kampu, naszej koalicji. Mhm. I co mogę powiedzieć? No, udało się wybronić wszystko. Mhm. Jeden moment był taki, że kamp ognia znalazł miejsce i jakimś cudem postawili fortecę. Chcieli zza pleców Mhm. wejść do kampu ziemi, no ale na szczęście im się to nie udało. Mhm. Ale jak przyuważysz, jak wejdziesz sobie teraz na terytorium wody, Czekaj, bo jestem to tam na przełęczy, gdzie walczy ogień z ziemią. No, mogę ci terytorium. No, terytorium wyświetlić- wodu. Tak, no to postawiliśmy fortecę. Jak się nazywa ona? Poczekaj, nie chcę ci teraz. R27U? Nie. Poczekaj. Bo tu właśnie widziałem, że są jakieś walki tam, gdzie jest woda z ogniem, dlatego się tak zdziwiłem, nie? Bo tu widziałem, że jakieś walki były. Nie, już ci mówię, z forteca GO Aha. 49. A, to dlatego to są takie walki, bo się zastanawiałem, Tak jest. Tak, I zobacz, jak udało się jednym tym, Tak, że tak rozbić. powiem, tak. poprzejmować, przejęliście No i- im I mauzoleum. ogólnie plan mieliśmy taki, żeby całkowicie No. odciąć wodę Mhm. od Kingsland. No ale jak przyuważysz, no ogień idzie już, że tak powiem, Z do pomocą, ciepła, nie? tak, widzę Tak właśnie, że jest. idą. Bo widzę, że tu No i walczycie. ogólnie jest tak, że no, jeżeli na przykład 4 nasze królestwa z naszego kampu się zbierzemy wszystkie 4 królestwa, to nawet i ogień odpychaliśmy dzisiaj. Były takie momenty, że odpychaliśmy ich, nie było problemu. Mhm. No ale no, są też takie momenty, że już ta aktywność, już ludzie są pomęczeni, no bo jednak od 15 maja walczymy, dzisiaj mamy 17, tak? Mhm. No tak. No i co, no ja to mam nadzieję po prostu, że uda się jak najbardziej, nie chcę teraz skłamać, że tak powiem, ale czysty bodajże patrzał na wstępny skan, jaki był wody, jeżeli chodzi o siłę i ogólnie tamten, no to oni bardzo, bardzo spadli. Mhm. Mówię, no tak jak Wyzerwaliście miasta, więc no, tak, wiadomo. no miast było wyzerowanych multum. Przez kilka godzin po prostu o 10, 15, 20 mobilek szło cały czas. Mhm. I nie wiem ogólnie jak ludzie to robią, bo no... I teraz jeszcze chciałbym wczorajsza sytuacja. Jak sobie przyjrzysz się, widzisz na teren wody przy pasie siódemce od naszej strony, tak? No. Jest forteca PS-08. No, jest, no. Ta forteca stała z przodu przy pasie siódemce. Ona już była prawie spalona. Mhm. I oni popełnili jeden błąd, Mhm. bo postawili drugą fortecę w Mhm. miejscu, gdzie WA-49 tykało się flagą Mhm. z nimi. Mhm.
i przez ich głupi błąd stawiana usunęli swoją fortecę, a tą stawiali normalnie. Mhm. Zniknęło cały, tak jak tu widzisz te białe pola Tak. od razu na dole, Tak, to wszystko tak. było ich, nie? No. Tu chyba z 20, 30, jak nie 50 osób zostało wyzerowanych przez ich głupi błąd. Mhm. Mhm. Po Rozumiem. prostu głupie błędy się zdarzają. Dla nas to jest oczywiście bardzo dobre, no bo my na tym korzystamy. Mhm. No i co mogę powiedzieć? No, pełen nadziei, że w końcu 30-25 zdobędzie gwiazdkę, bo Mhm. No macie szansę bardzo dużo. naprawdę liczymy na to, naprawdę. Jeżeli uda się plan taki, jaki zakładamy i w dzisiejszym dniu uda się jak najbardziej osłabić wodę, Mhm. żeby odciąć ich całkowicie. No, fortec i tak do jutra nie spalimy, także to tam jest ale po prostu, żeby pasy im pozabierać, Mhm. żeby nie mieli opcji wejścia i 2-1 w Kingsland, tak? I myślę, że 2-1 w Kingsland Wygracie. z ogniem raczej wygramy, bo mówię, jak dwa nasze królestwa poszły wspomóc ziemię, to ogień był dosyć mocno odepchnięty. Nie, bardzo fajnie, bo to pokazuje o tym, co ja mówiłem już kiedyś, jak mi ludzie mówili, że co ty chcesz zrobić na 2732, to jest nie da się czy tam nic ogarnąć i tak dalej. O, widzę, że się czyste się też tutaj z Big Daddy Sharkiem ASTeli. Właśnie tam, gdzie walczycie teraz w... Że tak powiem, właśnie- aktualnie walczymy na dwa fronty, właśnie widzę, no. Tak, czysty z jedną ekipą walczy u góry z Tak, ogniem. tak. A tak jak widzisz, flagi ognia były przy fortecy. Teraz widzę, Forteca że... była dosyć mocno spalona. Razy, że A czysty ja- się tutaj przeniósł do góry, tutaj gdzie jest, gdzie Ford naprawia FN-18. Że tutaj jest no bliżej. to No. mówię, to czysty się już cofnął do mnie, No. bo walczymy tu i tu, nie? No. No nie, ogólnie wiesz, to bardzo fajnie, że jeżeli zdobędziecie gwiazdę, to właśnie to pokazuje, jak można też przejąć królestwo, tak jak wy też przejęliście to 3025 i jak zbudowaliście jakby tak sobie zbudowaliście sobie jakby tak powiedzieć no KD, które naprawdę fajnie prosperuje i naprawdę ma też szansę jakby tak przyszłościowo, żeby coś no wyjść dalej, wyciągnąć jakby tak powiedzieć Ja wyżej, więc powiem to tak. bardzo fajnie. To, że się przyjmuje KD, to jest ok, ale KD też trzeba. Wyczyścić i ogarnąć, tak. Tak jest. My do dnia dzisiejszego cały czas mamy z tym problem, No. bo mamy jeszcze dużo ludzi, których musimy się pozbyć, którzy nie chcą. No macie taki sam etap jak na 2732 mają, że też muszą coś czyścić i też muszą coś ogarniać, prawda? W sensie też to są bardzo podobne sytuacje, gdzie nie buduje się królestwa od fundamentów, tak jak królestwa te, które tam inne polskie znamy, tylko po prostu też wy sobie poświęcacie bardzo dużo pracy, żeby swoje królestwo doprowadzić do takiego no do takiego stanu, który będzie wam odpowiadał, prawda? To jest naprawdę fajne i jeżeli zdobędziecie gwiazdę, to zaprocentuje właśnie tym, że bardzo dużo pracujecie nad tym, nie? To będą z tego jakby tak powiedzieć, no nie będę ukrywał, no widać profity potem, nie? Że się opłacało, nie? Że wasza praca się naprawdę opłaca, nie? To, co robicie na tym królestwie, nie? No słuchaj, zawsze się znajdzie tak czy siak ktoś niezadowolony. Wiadomo. To jest normalne, tak? Mhm. Zawsze jest. Nie dogodzisz każdemu. Każdy ma inne swoje, że tak powiem, widzimy-się i różne sprawy, ale staramy się jak tylko się da, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. Co mogę więcej powiedzieć? Działać. Dużo czasu na to potrzeba. To nie jest tak, mówię, że my też byliśmy świadomi tego, że po przejęciu królestwa pół roku, rok czasu może zająć, zanim wszystko się poukłada. Jedno, co mamy dobre, to co się u nas poprawiło? Poprawiło się u nas MG, bo już praktycznie te wszystkie osoby, które nam kradły to MG, to już można powiedzieć, nie ma ich z nami. Pomigrowały, tam chyba może tylko jedna osoba została jeszcze, ale on to tak już, nie wiem, chyba nie wchodzi ani ten.
Co jeszcze? No były król został, jeszcze nie wyniósł się z ten, no ale to nie wiem, czy on czasem nie znikło już jego konto, bo już długo go nie widziałem. Mhm. No i co tu dużo ten, no Hmm. ciężka praca i jak to mówią, popłaca, no. Może w końcu się doczekamy tego, że tą pierwszą gwiazdkę zdobędziemy i Nie, no mam nadzieję, że tak i to tego wam życzę, bo to naprawdę jest fajna sprawa, nie? Więc fajnie tutaj no to też wam wiecie, gwiazdka i to jak gracie i widać jak tutaj walczycie, że jesteście aktywni, bo można powiedzieć śmiało, że tutaj jakby to od tej strony prawej, czyli od wiatru, tak? W waszym kampie, według wiadomo pewnie siły i KP jesteście w tych 4 KD jesteście jako ostatni, ale też widać, że wy bardzo dużo walczycie, więc to nie jest tak, że to, że na przykład wyglądacie jakby tak najsłabiej z tych 4, no, ja mogę powiedzieć tak, że była teraz likwidacja wrogów. no, Dzisiaj po południu się zakończyła i osoba która zajęła top 1 miejsce, mhm, to była z naszego kampu i żeby ci nie skłamać, 1,3 albo 1,4 miliona nabite. mhm, Maszynka do zabijania. Tak mhm. bym to uznał, powiedział. Mhm, mhm. No dlatego mówię, że fajnie to tak wygląda. No i dobrze, że wasze, jakby tak powiedzieć, KD w końcu ma szansę zdobyć gwiazdkę, bo też mieliście różne perpetie. I bardzo fajnie, to naprawdę to potem zapracuje, jak też, że ludzie będą szukali jakiegoś KD polskiego, które jest w niższym seedzie, bo wy jesteście dalej w seedzie B, jak pamiętam, czy zeszliście do niższego seedu, jak planowaliście? Nie poszliśmy. Nie zeszliście, czyli zostaliście tak, jak wam wtedy mówiłem, że najlepiej będzie, nie? Tak, zostaliśmy, bo Mhm. były szanse, ale stwierdziliśmy, że to będzie za nudne. Mhm, mhm. No nie, no ja wam od początku, jak tam pisaliście, że lepiej jest w tym biciu w seedzie B, bo seed C to już nie jest to samo. Zresztą masz przykład, jak Pertol nam ostatnio mówił, że oni idą do seedu B, prawda, więc no widać, że oni też chcą też chcą iść tam, gdzie dużo ludzi mówi, że jest wygodnie, nie? Więc bardzo... Znaczy się wygodniej, no. Jest jakby to lepiej, jest powiedzieć, większa aktywność, nie? Tak, jest duża aktywność, tylko że na przykład to się równa też tym, że aktywność aktywnością, Mhm. ale jeżeli chce się walczyć w takim seedzie, no Mhm. to musi być te kilka naprawdę mocnych kont, żeby cokolwiek ugrać, bo jak pójdą takie średniaczki, no to prawda jest taka, że pierwsze lepsze walki i już jest, że tak powiem, pozamiatane, no bo ani garnizonu nie obronisz, ani rally twoje nie wejdzie, no i no mówię, no ja to tak jak wysyłałem ci raporty, jeżeli chodzi o rally na miasta, no to jakoś to w miarę tam wychodziło. No i co mogę powiedzieć? No grać. Tyle. No, naprawdę fajnie. Fajnie tu widać, że walczycie i macie ten. Zresztą jak rozmawiałem dzisiaj z Steverem, to też mi pokazywał tam parę raportów. Nie mam teraz jak wam tutaj pokazać, że dla widzów, bo nie mam tych raportów, mi to wysłał screenami na Discordzie. Ale już naprawdę tak, na tym KVK taką szaleje, robotę nie? zrobił, że... No. Dobrze, bardzo dobrze, bo to też... Bardzo dobrze, no ja się z tego bardzo cieszę. No. Tak samo Damiano u nas wykręcił, czysty też ładny wynik wykręcił na KVK, no co mogę powiedzieć. No nie, no naprawdę dobrze tutaj wam to idzie i nie stoicie w miejscu i pchacie do przodu. No i też mam nadzieję, że tam się spotkamy, że może ci się jakoś uda na zlocie, czy na spotkaniu. Wiem, że tam masz ciężko, no ale Znaczy różnie się, no, bywa. u mnie to jest kwestia po prostu, no, że tak powiem, Czasu. no może nie czasu, tylko Kiedy to się odbywa? no właśnie, dokładna data. No, rozumiem. No nie, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś się uda, ale tutaj wiadomo, jesteśmy przez cały czas w kontakcie i ja się cieszę, że wam pójdzie. Jeżeli będę miał czas i jakąś chwilkę, to postaram się, jak będziecie walczyć na Kingslandach, też coś tam dograć.
jakiś film oddzielny o Kingslandach, albo po prostu jak zdobędziecie Kingslandsy i jak będziecie mieli tą pierwszą gwiazdkę, to tutaj oczywiście przekażemy tą radosną informację, wiadomo, też widzom, żeby też polska społeczność wiedziała, że ta gwiazdka jednak dla 3025 pierwsza jest i no, że zrobiliście swoją robotę po prostu, nie? Że to też się rozeszło, no bo to moim zdaniem to jest fajna rzecz. Tym bardziej, że brać pod uwagę to, co się działo u was i to, co się działo, to, co się ogólnie działo wcześniej, w jakim miejscu byliście. No naprawdę fajnie. Jestem mega za, nie? Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to. Dzięki, Mówię, tak jak- Totaczka, tak za... jak- No? No, mów. Mów. Znaczy się, no chciałem mówić, no wystarczy, że tak powiem, chcieć. No, my Mhm. mamy akurat taką grupę, że no, Mhm. jakby to powiedzieć, no gramy ze sobą już ponad rok czasu, to już Mhm. jest. Każdy wie, co ma robić, jak jakiś jest problem, to jest zamiana, to Mhm. tamto, no u nas nie ma, mówię, u nas nie ma czegoś takiego, że ktoś na przykład cały czas siedzi na królu, nie oddaje króla, coś. Mamy ustalone czterech ludzi, Mhm. którzy są, no, że są królami, powiedzmy. Reszta to jest Rada KD, tak? Mhm. Naszych 4. Ale jeżeli jest potrzeba, my na przykład nie mamy czegoś takiego, że boimy się komukolwiek z naszych L4 dać króla. Mhm. Nie ma w ogóle. No po prostu ufamy sobie, każdy wie, co ma robić Mhm. i nie ma tam, że no, temu nie dam, bo to, temu nie dam, bo Mhm. tamto i ten. No rozumiem. Zaufanie i przede wszystkim to zaufanie, bo jak się nie ufa swoim, jak to się mówi, oficerom i królom, to wtedy są babole na KD. Zaufać, nie stękać, działać. Mhm. No, spoko. Mam nadzieję, że naprawdę nam dobrze to wyjdzie. Będziemy w kontakcie. Dzięki wielkie, że się zgodziłeś na rozmowę, tym bardziej, że walczycie KVK i macie tutaj dużo też jeszcze roboty. Fajnie, że znalazłeś te parę minut na to, żeby opowiedzieć też tu widzom, jak to u was wygląda. Dzięki wielkie. I dziękuję również, pozdrawiam. Dzięki. Trzymajcie się, zasubskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i pchajmy ten kanał dalej do przodu. Trzymajcie się, na razie, hej!